Siemka, ja jestem Adacho, chociaż dzisiaj być może powinienem był powiedzieć Halo, ahale hasayu, ni hao, guten tag, hola, ze względu na to, że Omatsu tego nie powiedział. Ja dosłownie myślałem, że tutaj będzie 40 minut jakiejś planszy początkowej, a dopiero potem Omatsu wejdzie i przez 10 minut będzie gadał, a całość tego materiału trwa 50 minut. Dobrze, że nie wstawałem o 4 w nocy. Nie wiem, czy ktokolwiek wstawał. Na mnie nie patrzcie, więc będę mógł sobie to przewijać, ale dzisiaj dowiemy się Nie ta dziurka. Dowiemy się jaka postać będzie kartą przewodniczącą na Dniu Saiyanina, czyli Saiyan Day, czyli 18 marca, coroczne święto, jak doskonale wiecie. No i w drugiej części z tego, w drugiej części z tego filmu, z tego co słyszałem, dowiemy się co nieco o nowym trybie w Dokanie. Być może, to nadal będzie zbijanie bąków, ale troszeczkę inaczej. Będziemy inaczej zbijać bąki, więc koszulka, w zasadzie koszula nieprzypadkowa. Nikt nie wie jak to jest być złym człowiekiem, jak to śpiewał pan Limp, tak ma na imię, a na nazwisko Biscuit. Zanim wejdę, zanim odpalę, zanim zobaczymy kto jest, ja nie wiem kto jest, powiem wam kogo chciałbym zobaczyć. Czerwoniutki Vegeta z walki z Brolim. Nawet nie czerwoniutki, ale żeby chociaż był Vegeta z walki z Brolim, czyli ten, który ostatnio dostał kartę banerową, tak zwany kurweta, no bo nosi kurtkę, no nie? Połączenie słów Vegeta i kurtka. Tak wyszło. Nie patrzcie na mnie, nie pamiętam czy to ja wymyśliłem tę ksywkę, czy ktoś na czacie. Tak czy inaczej, Gepi, witam cię serdecznie, jak ci się spało? Gepi widzę, że wyspany, Omatsu tutaj nie ma. Omatsu na 11 rocznicy zrobił szlam i teraz się boi pokazywać. Być może dzisiaj już przeczytał te rzeczy, które ludzie pisali w ankietach. Ja napisałem tam sporo rzeczy, które chciałbym zobaczyć w grze. Przede wszystkim Chain Battle chciałbym, żeby wróciło. Nawet napisałem tweeta, co mi się rzadko zdarza w odpowiedzi na ich tweeta. Dobra, nieważne. Co ja gadam o Chain Battle. Jeśli kiedyś Chain Battle wróci, wiecie komu dziękować. Już od razu? O, on tutaj tłumaczy, dlaczego 18 marca to Saiyan Day. Przepraszam, że robię Polsat, ale rok temu mieliśmy Vegetę, który był na tej ostatniej części rocznicy, ale Saiyan Day, z tego co pamiętam, to był Kid Goku. Czyli w ogóle nie było ze sobą to związane. Więc być może to, że teraz był Dabura, to może oznaczać, że to nie będzie na przykład jakiś Majin Vegeta czy coś w tym stylu. Chcę zobaczyć Vegetę, ale najlepiej żeby to był Vegeta z filmu z Brolim. Jak to będzie jakiś Super Saiyanin... Bardock? Broly, okej, dobra. Oni pokazują po kolei... Już myślałem, że Bardock. Pokazują po kolei latam. Dobrze pamiętam, że był ten? Kid Goku? To było rok temu czy 2 lata temu? Rok temu. Vegeta. LR! Pierwsza LR-ka! Majin Vegeta. Okej, dobra, niech będzie, że to będzie Majin Vegeta. Czyli stary Majin Vegeta dostanie... Ej, to będzie jakiś tag team! To nie będzie tylko Majin Vegeta. O kurde, Exchange, Majin Vegeta SSJ2 Goku. No tak, przecież nigdy nie było takiej karty. Czyli Int Majin Vegeta dostanie Eza, moja ulubiona karta w grze dostanie Eza. Którą mam na przyjacielu ustawioną odkąd ją trafiłem. Dużo jest animacji tutaj, które nie pokazywały się w walce z Majin Vegetą i Goku, bo chociażby ten Goku, który wyciągał rękę, to był Goku, który groził Kaioshinowi, a tutaj to wrzucili do animacji. Jestem zadowolony. Chociaż kurde, no mimo wszystko to są zwykłe jakieś tam Super Saiyany, ale to jest moment w anime, który jest tak dobry. W zasadzie nawet nie moment, ostatnio nawet w jednym filmie mówiłem, że to jest rozciągnięte w czasie, ta walka jest rozciągnięta w czasie. LR-ka nas... Kurde, to też jest ciekawe. Więcej animacji będzie, nie? Wiecie co? Wydaje mi się, że oni mogą teraz bardzo dużo Zetki wrzucać, może nawet klasycznego Dragon Balla, GT jeszcze, bo jak na jesień zacznie się remake Super, Majin Vegeta. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, Majin Vegeta może być farmiony, tylko troszeczkę inaczej, za tę walutę z Battlefielda. Czyli na początku zaczynamy jako Majin Vegeta, a potem jesteśmy Goku. Okej. Czyli jednak jesteśmy cały czas w Majin Busadze. Teraz dopiero pomyślałem o tym, że to jest wzmocnienie. Czyli to będzie karta Extreme prawdopodobnie. Chyba. Bo nie widziałem tutaj wcześniej typu. Dobra, animacje.
Jestem ciekaw, czy tutaj będzie budżecik, bo z tego co widziałem na tych zapowiedziach było ok, tylko że oni zawsze pokazują te najlepsze. Ej, to jest początek tej walki, którą widzieliśmy, w sensie inaczej. Ten fragment walki widzieliśmy też w Dragon Ball Daima, być może oni też brali pod uwagę te umiejętności, te animacje. Dobra, niech będzie już angielski głos. Nie znakautuję go? Nie znakautuję go chyba, nie? No bo muszą walczyć razem. Final Impact? Nie, do Big Bang Attack. To ciekawe. Final Impact było tymi dwoma palcami, okej, dobra. Zwróćcie uwagę na to, jak kolor włosów się zmienia, kiedy aura jest włączona. Normalnie jest taki blady, a w momencie włączenia aury robi się dość złoty. Jeden kadr był bardzo ładny, ale było widać, że tam troszeczkę... Super atak to będzie w takim razie chyba, nie? No tak, jest głos. Że wykorzystali to do takiego troszeczkę ukrycia tego, że nie ma tam wielu klatek kluczowych w tej animacji, ale wyglądało to ok. No nie jest to oczywiście poziom rocznicowy, ale nie wiem, czy cokolwiek się zbliży w najbliższym czasie do poziomu rocznicowego. Super atak jestem za. Mamy animację z 10 i z 11 rocznicy, czyli Reversible Exchange i Super atak. No dobra. Teraz będziemy musieli troszeczkę sobie tutaj zastopować. Ja wyłączę napisy i będziecie tutaj to mieli ładnie przycięte. Extreme fizyczny, ok, tak jak myślałem, jest to Extreme fizyczna karta, a to oznacza, że będzie można go prawdopodobnie wrzucić bez problemu do drużyny Dabury, bo powinien też być właśnie w Corroded Body and Mind. Chociaż muszę sobie przypomnieć, jaki jest to lider. A, swoją drogą, nie mówiłem wam, trafiłem Daburę. Trafiłem Daburę, tak. Nie za te darmowe tikety, ale stwierdziłem, że ten baner jest o tyle fajny, bo nie mam tam kilku kart, które były na tym banerze. Toppo, Slaga, Sela, no i oczywiście tych dwóch nowych. Więc zrobiłem 3 samony, też żeby summon pointsy zyskać i w ostatnim samonie trafiłem Daburę, a jeszcze wcześniej w ogóle udało mi się trafić duplikat do SSJ4 Goku, więc jestem zadowolony. Dabura trafion i jedziemy dalej. Majin Buu Saga, ok. Majin Buu Saga, Corroded Body and Mind. I jak on tutaj to miał? Majin Buu Saga w drużynie albo Extreme. Okej. Czyli w zasadzie Majin... Tylko wiecie, tak naprawdę linki tutaj się z tym Daburą nie zgadzają, bo on ma jakieś tutaj Master of Magic, Demonic Power, podczas kiedy Vegeta bardziej ma sajańskie linki. Ale można robić rotację. Dabura na przykład Pui, Dabura Jakon, a w drugiej rotacji Majin Vegeta Ten i Majin Vegeta Int Eza. I mamy całą drużynkę. Pure Science, jeju, dobra, tutaj jest tyle tego, że nawet nie ma potrzeby tego czytać, bo Turtle School w ogóle też jest, no bo jest Goku, no nie? To jest niesamowite. Otherworld Warriors to też jest kategoria, która jest tylko ze względu na to, że że Goku ma aureolę. Pure Science, dobra, na początku sprawdzę liczby. Liczby widzę, że są takie same, czyli tutaj nie mamy jakiegoś innego leader skilla. Pure Science, Corroded Body and Mind, Gifted Warriors. Ale z tego co widzę, to nie jest do końca leader skill, który będzie aż tak szeroki. Bo dodatkowe procenty są dla Majin Buu Sagi i Uncontrollable Power. Gifted Warriors jest wrzucone dlatego, żebyśmy mieli też Gotena, Trunksa i Gotenksa. Bo Pure Science oczywiście oni nie są, Corroded Body and Mind też nie są, więc mamy tak, Pure Science, Goku, Vegeta z Majin Buu Sagi są wrzuceni, ale też Broly, Uncontrollable Power. Gifted Warriors Broly też jest, także tutaj nawet moglibyśmy wrzucić też ze względu na tę kategorię Broly'ego. Corroded Body and Mind, no to też wrzuca Daburę jakiegoś, nie? Daburę i Majin Buu Saga, więc mamy, no ostatnio sprawdzałem, Majin Buu nie jest do końca w kategorii Corroded Body and Mind. Być może jakiś tam jeden jest, ale większość Majin Buu nie ma w tej kategorii, więc okej, leader skill dość szeroki, fajnie, że jest Pure Science, tylko że Pure Science mimo wszystko jest ograniczone do Majin Buu Sagi i do kart pokroju Broly'ego. Bo na 10. rocznicy mieliśmy bardzo szeroki leader skill, Vegito i Gogeta mieli Pure Science, ale oni też buffowali karty pokroju Earthbred Fighters. Okej. 12 key to atak def na jedną turę, a ultra super atak to stakowanie. Bez żadnych dodatkowych efektów, bez obniżania defa, bez niczego. Ja sobie tutaj... Coś mi znowu do oka wpadło. Efekt X super ataku to też jest stakowanie, ale mam... faktycznie tam było w animacjach AOE. Tylko że tutaj jest... Raczej to nie jest karta grywalna na mistrzostwa, bo X super atak się włącza, kiedy mamy... No właśnie, 60% szans, no to nie jest grywalny. Kiedy pierwszy atak w turze jest super atakiem, wyprowadzonym z 24 key, 60% szans na bycie X super atakiem. Okej, ale efekt jest naprawdę silny. Bo oprócz tego, że mamy AOE,
ataki efektywne są przeciwko wszystkim typom i jeszcze jest attack break. Więc tych dodatkowych efektów jest naprawdę sporo, nawet jeśli mielibyśmy zignorować ten atak obszarowy. Attack break szczególnie jest silny, ale 60%, 77% są, ma czerwony Goku, nie? Daima, tylko że tam jeszcze kryt musi wejść, ale no to będzie wchodzić jeszcze rzadziej, podejrzewam. Chociaż nie musi tutaj być kryta, który musi jeszcze tam mieć dodatkową szansę, ale to musi być super atak, bo jeśli będziemy mieli zapieczętowany super atak, to się nie włączy, nie? 24 ki. No mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów z ki. Nie powinno być moim zdaniem, jeśli tutaj jest taki warunek na tym super ataku, więc zobaczmy jaki jest... Ktoś mi tutaj gada do ucha. Jakie on ma tutaj efekty w pasywce? Podstawowe efekty. Ki 3, atak 300, def 200. Ki 3 już jest, ok. Redukcja damage o 18%. Z tego co pamiętam, to też miał tak Majin Vegeta. Garda na wszystkie ataki. Muszę sprawdzić, czy Vegeta też tak miał. On nie miał gardy, ale on miał 18. Miał 30. I to tylko z Trunksem w drużynie. No nie, ten gość musi dostać gardę. Musi dostać gardę. Okej, więc mamy 18% redukcji i gardę, ale ta redukcja musi się jeszcze zwiększyć. Chociaż fakt, że jest garda w bazowych efektach, to już jest naprawdę spoko. 3 albo więcej kul zebranych, albo kiedy mamy 3 albo więcej Extreme Class sojuszników w drużynie. 3 albo więcej. Nie ma tutaj napisu self-excluded, więc on też się powinien liczyć, więc jeśli mamy tego Vegetę, jego jako przyjaciela, to tak naprawdę potrzebujemy jeszcze jednej karty, którym może być ten... Ja zakładam, że ten int Majin Vegeta dostanie Eza, no bo to jest głupota, żeby nie dostał. Także podejrzewam, że tutaj z tym nie będzie problemu. Fajnie, że mamy tutaj to rozgraniczone. Albo ki, albo karty w drużynie, bo z ki może być problem, a jeśli mamy drużynę złożoną z określonych kart, to jest praktycznie aktywne zawsze. I to daje tak. Ki plus 3... z przynajmniej jedną ki zebraną? Czyli zbieramy jednego orba i mamy 4 ki? To mogłoby nie zadziałać tylko w sytuacji, w której mielibyśmy na polu ciastka. Albo jakieś czekolady, które Bu w sumie robi, nie? Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo sytuacyjna akcja, więc myślę, że tutaj z tym problemu nie będzie. Okej, czyli mamy dodatkową mechanikę. To nie jest ki plus 3 za każdą ki zebraną, tylko po prostu ki plus 3. Jakby, nie? Z zebraną sferą. Atak 180 i wyprowadza dodatkowy super atak przy atakowaniu. Okej, bardzo mi się to podoba, że mamy gwarancję super ataku. Def 180 i redukcja damage'a o 18% przy otrzymywaniu obrażeń. Podoba mi się to, że def 180 jest rozgraniczony, bo to jest ta mechanika, która się dodatkowo przemnaża, więc ten def tutaj osobno przy przyjmowaniu ataku daje więcej niż def, który byłby w bazowym efekcie. No i 18% dodatkowej redukcji, więc mamy 36. Idziemy dalej. 5 albo więcej kul zebranych, albo 4 Extreme sojuszników w klasie, sojuszników w drużynie. Znowu ten sam efekt, czyli ki plus 3 z przynajmniej jedną kulą zebraną. 18% redukcji damage'a przy przyjmowaniu obrażeń. 18, 18, 36 plus 18, 54 redukcji obrażeń. I def 180 przy przyjmowaniu, ale jednorazowo. Nie do końca rozumiem, w jaki sposób miałoby się to przydać, chociaż nie przeczytałem jeszcze całej pasywki, więc być może to będzie jasne zaraz. 7 albo kul zebranych, albo 5 Extreme sojuszników w drużynie, czyli mielibyśmy tego Majin Vegetę, przyjaciela, Majin Vegetę Int, Daburę i na przykład Pui-Puya czy Yakona, karty banerowe. Ki plus 5 przynajmniej z jedną kulą, Ki plus 5... What? Upon obtaining... A czym to się różni w takim razie? Czyli dostaje 10 ki w sumie przy zebraniu... Ale czym się różni at least one key sphere obtained upon obtaining a key sphere? Może potem to będzie miało więcej sensu. Teraz jak czytam to na żywo, to trochę to nie ma sensu. Dalej czytamy. Już bezwarunkowe. Atak 180 przy atakowaniu. Kiedy atakujemy z 18 albo więcej ki, atak 300. Kryt 30. To nie jest jednorazowy atak 300. Przy przyjmowaniu obrażeń od przeciwnika, który został trafiony przez nasz super atak, def 200. To jest mechanika, która będzie miała więcej sensu na drugim slocie i trzecim, ale mimo wszystko fajnie coś takiego widzieć. I to jest też potężny buff. 200%, kiedy tutaj już mamy 180, no i tutaj jednorazowe 180. Kiedy mamy innego sojusznika, Majin Buu Saga w tej samej drużynie, albo poczynając od 5. tury od wejścia postaci. No dobra, ale dobra, to jest i tak bez żadnego problemu zrobione, bo mamy tutaj Majin Buu Saga w tej samej turze. Więc jeśli gramy jakimś innym Vegetą albo innym Majin Vegetą, albo kimkolwiek innym, mamy od razu możliwość zmiany w Goku.
Ale jest to bardzo mocno karta nakierunkowana na Majin Buu i na Extreme klasę, bo wyobraźcie sobie, że wrzucacie go do jakiejś drużyny zwykłych Goku i Veget. No to gość ma od 5. tury od wejścia. Jeśli my będziemy go mieli w 3. turze, to jest... Chłopie, ja już się zdążę zestarzeć, zanim zobaczę tego Goku. Dobra, zobaczmy w takim razie tego Goku. Troszeczkę już widzieliśmy, ale zdążyłem zapomnieć. Let's go! Dobrze, że nie widzę tutaj Omatsu. Battle Motion, całkiem fajne. Mamy też te wyładowania elektryczne. No i jest ta animacja, o której wspomniałem, czyli ta groźba w stosunku do Kaioshina. Tylko że tutaj jest to wyprowadzone z przeciwnika. Co by było, gdyby Goku zabił Kaioshina dosłownie? Bo tutaj wystrzelił ten atak. Skupiam się tutaj na płynności animacji, bo kreska jest fajna, chociaż mam wrażenie, że mieliśmy tutaj kilka nawiązań też do starych kart. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Chyba był tutaj kadr tego starego Int Goku widoczny. Okej, tutaj już to wygląda troszeczkę inaczej pod kątem animacji. Widać ten filtr charakterystyczny. Ale szkoda, że nie ma tekstów Vegety, które on tam mówił po angielsku. My pride, let us begin. To chyba jest active skill, nie? Jest to za długie na X super atak i nie mieliśmy tego komunikatu. Więc podobna sytuacja co z poprzednimi kartami, które już mieliśmy. Jeden X super atak, a z drugiej strony mamy active skilla. Animacyjnie dość średniawo. Ale tak będzie samonowane, także zapraszam już was na streama. Na 18? Czekajcie, na 18? Czy ja mogę zrobić stream 18? Środa. Jak najbardziej. W takim razie środa, myślę, o 20. Umawiamy się tak? Co on tutaj robi? 12 kij to podobnie co Vegeta, czyli atak def na jedną turę. Ultra super atak to stakowanko, mega kolosal i podnosi def sojuszników o 18% na 3 tury. Ja tylko wam przypomnę, że jeśli dobrze pamiętam, SSJ3 Vegeta z Daima, ten rocznicowy, na X super ataku podnosił def sojuszników o 10% na 3 tury. Tylko że co prawda, on był w stanie Xów wyprowadzić kilka. A ten Goku, no wiadomo, ultra super atak puści raz. Chyba oni nie piszą tego na tej stronie? Jest, tutaj. Podnosi atak sojuszników o 10% na 3... def sojuszników na 3 tury. Tylko mówię, tych Xów Vegeta był w stanie wyprowadzić kilka, no a tutaj mamy to przypięte do 18, które może być raz. Ale to i tak nie zmienia faktu, że 18% to są praktycznie 2 Xy tego SSJ3 Vegety, nie? Pasywka widzę, że kolejna rozprawka. A to dobrze. Czytamy. Podstawowe efekty. Może się oczywiście zmienić z Vegetą. Ki 3 atak def 250. Nadal zostaje redukcja damage'a, ale zostaje garda zniesiona, chociaż widzę, że garda też jest później, ale do tego zaraz przejdziemy. 40% na dodge'a, to są podstawowe efekty. Zaczyna mi to przypominać trochę, wiecie kogo? SSJ4 Goku, SSJ4 Vegeta, tych int z GT. Tam też było tak, że Vegeta był twardy, a Goku troszeczkę miał twardości, a trochę unikał. Tak to jest zrobione, tak? Tak to jest zrobione. Czyli możemy skorzystać albo z jednej strony, albo z drugiej w pełni. Chyba że mamy orby. 4 albo więcej orbów zebranych, albo 2 albo więcej sojuszników super w drużynie. Możemy to trochę połączyć, nie? No bo możemy mieć na przykład 3 extreme, 4 super, albo 4 extreme, 3 super. Zobaczymy, jak to się będzie najbardziej opłacać. Bo widzę, że przy 2 super class allies w sojusznikach mamy ten sam efekt z kulą, czyli Ki 3. Atak 180, dodatkowy super atak podobnie. Def 180 i szansa na unik 30... Czekaj, co? Szansa na unik, redukcja damage'a przy przyjmowaniu obrażeń 35%? Ma więcej redukcji damage'a, ale nie ma gardy, ale ta garda jest później. Garda gwarantowana z 3 sojusznikami klasy super. I dalej Ki, 180% ataku przy atakowaniu i jednorazowo szansa na unik przy przyjmowaniu. Ale zwróćcie uwagę na to, jeśli mielibyśmy 3 sojuszników klasy super i 4 sojuszników klasy Extreme, bo tutaj oczywiście też się przyjaciel liczy, więc mamy 7 kart w drużynie, to obie karty miałyby gardę, ten Goku miałby gardę, 53% redukcji damage'a, unik 75%, garda, 8 albo więcej kul zebranych, to już będzie trudne do aktywacji, jeśli nie będziemy mieli 4 sojuszników z klasy super w drużynie. Ki plus 3, widzę, że te efekty zostają wszędzie. Czym się różni, nie rozumiem się, czym się różni upon obtaining a key sphere with at least one key sphere obtained? Czym to się różni? Może chodzi o rozgraniczenie tego typu, że te ciastka też się liczą? Nie wiem. Atak 180, szansa na kryte 30, wszyscy sojusznicy atak def 20 plus dodatkowy support. Wow, jeszcze support mu wrzucili, jasny gwint. 50% ataku defa dla Majin Buu Sagi. Wow.
Active skill albo 18, ale więcej key. Czemu tu jest gwiazdka w takim razie? Atak 300, szansa na kryta 30. Powiem wam, to już jest typ pasywki, który trudno spamiętać, ale przy dobrym zbudowaniu drużyny, jakie mielibyśmy dobre karty jeszcze z Majin Busagi? Mamy oczywiście Gotenks'a. Mamy legendarny pociąg, czyli Thomas the Train, ale Thomas the Train nie był w Majin Busadze. Trzeba byłoby pomyśleć, to mówię, to trzeba usiąść i pomyśleć. To jest pasywka, która ma dużo ruchomych części. Więc oczywiście można sobie na papierze ułożyć, o, to zrobię taką drużynkę i taką i taką. I z jednej strony w grze to może działać różnie, ale z drugiej strony mamy tutaj tak naprawdę warunek spełniony, no bo albo zbieramy kulę, albo mamy taką drużynkę. A jak mamy taką drużynkę, to ta karta to ma, a nie ma szansy na to, że coś jej się włączy. Ale okej, zobaczmy tego Active Skilla. Może być aktywowany, jeśli mamy 3 Extreme sojuszników albo 3 Super w drużynie, albo zaczynając od 4. tury w bitwie. Bardzo łatwy warunek, banalny wręcz. 50% ataku tymczasowo, ultimate damage i w tej turze wszystkie ataki są krytami, zmienia orby na fizyczne i int. Wszystkie orby na fizyczny i int, więc wtedy mielibyśmy możliwość troszeczkę sprawiedliwej dystrybucji, nie? Jeśli mielibyśmy Extreme drużynkę i te efekty Goku nie byłyby aktywne, to moglibyśmy i tak te efekty Goku aktywować poprzez zebranie orbów. Tak jak mówię, dużo ruchomych części, dużo taktyk, ale ze względu na to ta karta mi się podoba, bo jest bardzo elastyczna w mimo wszystko tym swoim nieelastycznym leader skillu. Nieelastycznym aż tak bardzo, no nie? Myślałem, że 66 DS-ów za samo zalogowanie się. O! Jednorazowo każdego dnia jeszcze DS-kowy event? Okej. Jestem za. Oczywiście tutaj poważny event, który został już wcześniej zapowiedziany. Misyjki z biletami, nie mogę się wysłowić, bilety do samonowania, okej. A, to wiem. Nie wiem, czy zauważyliście, jak robiliście ten Extreme Z event z Babidim, to nie trzeba już układać drużyn z kartami, które są jakieś tam free-to-play, darmowe, gówna i tak dalej. Tylko wystarczy, że włożycie do drużyny tę kartę, powiedzmy, zainteresowanego, samego klienta, a resztę możecie robić jak chcecie, więc super, bo to było męczące. Dobra, ja się dziwię, czemu oni wyłączają Dokkan eventy. To są eventy, w których są różnego typu mechaniki, jakieś tam Rampage, pamiętacie jak Dokkan dopiero zaczynał, to mieliśmy Rampage, mieliśmy jakieś karty, które zadawały specjalne obrażenia Cellowi, to zostaje wyłączone. Okej, dobra, czyli rozumiem, że idziemy z duchem czasu. No, to mi się podoba. Tego brakowało na rocznicy. Będziemy podzieleni i będziemy mogli wybrać. Będziemy podzieleni na 2 drużyny. Drużyna Goku, drużyna Vegety. Ilość misji zrobionych, ilość medali zebranych. W takich rzeczach będziemy ze sobą konkurować. Chcę wygrać specjalną tapetę. Nie, no wiecie co? Powiem wam już teraz. Drużyna Goku wygra, bo więcej osób pójdzie do Goku, ale ja idę do Vegety. Jak przegrywać? Ja wolę przegrać z Vegetą niż wygrać z Goku. Koszula zobowiązuje. No a co jeśli na przykład 5 milionów osób pójdzie do Vegety, a 40 milionów pójdzie do Goku? Dobra, tutaj jest kilka szczegółów odnośnie tego eventu, to mnie aż tak nie obchodzi. W sensie obchodzi mnie, ale to nie jest aż tak dzisiaj istotne. Kiri w ogóle będzie zbierane, czyli ta jednostka, którą Babidi mierzył poziomy mocy, no nie? O, tak, pokażcie tego Majin Vegetę. Pokażcie, ale detale pewnie będą później, nie? Majin Vegeta i kto? Oczywiście, że on. Czyli będziemy mieli jego umiejętności później. Moja ulubiona karta w całej grze dostaje Eza. Błagam, nie spieprzcie tego, chociaż on ma fajną bazę. Okej, czyli w poprzednim roku mieliśmy Junjulai, w lipcu, globalną boom kampanię, a potem koło września mieliśmy przekroczoną boom kampanię. A teraz będzie na odwrót. Przekroczona boom będzie w lipcu, a we wrześniu globalna boom. No dobra, no to niech sobie jest kiedy chce. Ja nigdzie się nie wybieram, także będę tutaj. Gepi, nie musisz się martwić. Będę tak czy siak samonował. Okej, w końcu mamy jakąś nową informację na temat nowego systemu w grze. Zbijanie bąków, ale teraz na damek. Gepi się z nami drugi raz przywitał. O, jasny gwint, pojawił się śmierdziel. Dobra, halonia haseju. Będzie się... Okej, to już chyba wiedzieliśmy, że każda postać będzie miała swoje własne HP, a nie, że jeden pasek HP mamy na całą drużynę. Nie będzie przyjaciela, więc będzie tylko 6 postaci, które będą naszymi postaciami. Drużyna będzie podzielona na 2 grupy, grupa A i grupa B.
Okej. To ciekawe. Każdy będzie miał swój własny pasek HP. Czyli jak Ultra Instinct nie uniknie, to sam wypada z gry, a nie, że wszystkich ciągnie na dno ze sobą. Okej, walka będzie kontynuowana nawet jak jedna postać padnie. O, to ciekawe. Będzie można ich zmienić używając jakiegoś ładunku, który domyślam się, że będzie jakiś jednorazowy, albo będzie ich tylko kilka. I te grupy nie są mieszane ze sobą. W sensie mamy jedną grupę z leader skillem i drugą grupę z drugim leader skillem. I te leader skille na siebie nie oddziałują, tak jakbyśmy mieli dwie drużyny. Tak jakbyśmy mieli dwie, trzyosobowe drużyny, które bierzemy do eventu. To w sumie fajnie, bo możemy sobie wybrać naszą własną rotację. Jak widzieliście tutaj, ta drużyna B to jest Ginyu i jakby drużyna Ginyu, no nie? I możemy wybrać sobie całą trójkę, która zawsze będzie wyglądać tak samo, więc nie dość, że ustalamy swoją rotację dwóch pierwszych kart, to ustalamy sobie tego jakby floatera, czyli ten trzeci slot. A to oznacza, że cała rotacja może wtedy na tym zyskać. Uważam, że ta pierwsza drużyna, którą tutaj wybrali, ten Vegeta, Goku i Frieza, to jakaś totalnie z dupy drużyna, bo co tam robi Frieza? Ale ta druga drużynka, Ginyu, Rikum Guldo, Barter Jace. Okej, podoba mi się to, właśnie ze względu na to, że mamy możliwość ułożenia też tej trzeciej postaci. Bo do tej pory, tak jak mówię, to było coś, na co mogliśmy wpływać, ale nie mieliśmy możliwości grania tymi trzema postaciami za każdym razem w rotacji, nie? Bo floater jakby wypada. A gdzie ty? Ty do mnie mówisz o Matsu? Ja napisy włączyłem. Za co ja płacę? Okej, niedługo będzie jakiś taki evencik testowy, który wprowadzą, żebyśmy wszyscy mogli się dowiedzieć, jak to działa. Dokkan Frontier. Boom granica. Wybuchowa granica. Nie wybuchowa, po prostu boom. O, będą klikać tutaj. Wchodzimy na mapkę. Chodzimy po mapce normalnie. Trochę jak w Legends to wygląda ta mapka, nie? Mamy bossów tutaj jakichś, krok po kroku, których musimy klepać. Jakieś odnogi tutaj widzę, że jakichś bossów mamy po drodze. I walki są w chronologicznej kolejności, więc możemy przeżyć historię DB. Byłoby fajnie, gdyby jeszcze pomiędzy tym jakieś cutscenki były wrzucane, nie? Żeby faktycznie można było przeżyć historię DB. Okej, czyli jest faktycznie wybór dwóch drużyn. Na dole mamy jakieś chińskie znaczki. A, i musimy wybierać postacie, które pasują do historii, więc tutaj jak jesteśmy na Namek, to musimy grać Namek Sagą. No dobra. A już chciałem wyciągać mojego SSJ4 Daimagoku na tego Guldo śmierdzącego, no ale dobra, Guldo, upiekło ci się. A, i tutaj walczymy z Kujem, z którym normalnie walczył Vegeta, ten z tego momentu, Dirty Fireworks. Więc ma dodatkową pasywkę chyba w walce z Kujem, jak widzicie na dole. Atak 800, Def 300. Wow! Czyli kanonicznie jak będziemy się bić, to te karty będą miały dodatkową część w pasywce. Ale jaja. Dobra, jesteśmy w grze. Drużyna A jest wybrana. O, jest jakaś cutscenka. Jest z głosem nawet, elegancko. Lepiej to wygląda niż te dymki z questów. Czyli może to jest ze względu na to, że wybraliśmy tego Vegetę, nie? Bo normalnie by tego nie było, gdybyśmy tego Vegety nie wybrali. Ale jaja, super, podoba mi się to. Jeśli wybierzemy określone postacie, to będą te głosy puszczane. Możemy oczywiście ich zmieniać w rotacji. A co jeśli na przykład jedna postać umrze i gramy dalej? W takim razie to co, będzie martwa sobie siedzieć? Dobra, Frieza idzie pierwszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Byłoby fajnie, gdyby pokazali, jak jedna postać pada. Kuj robi super atak. Frizy raczej nie, chociaż nie wiem, może zabiję. Zobaczymy. Ojej, trochę go zranił, ale Frieza nie padł. Dobra. Oj, ten Vegeta, on ma tylko 6 milionów atak stat, ale pewnie zadał mu chociaż nie zadał mu tak dużo damage'a. Ale ogólnie to słaba karta, to ona stakuje. Dobra, przeciwnicy mają jakieś umiejętności, mają pasywki, które się aktywują. Intensywność, okej, czyli mamy tutaj poziom intensywności walki. I on się zwiększa wraz z postępem walki. Walka tą samą grupą cały czas zwiększa poziom intensywności. Normalnie w przypadku Kuja to jest tylko jeden maksymalnie, ale inne postacie będą mogły zwiększać inni przeciwnicy ten poziom intensywności dalej. Więc możemy go zmniejszyć za pomocą zmiany grupy A na grupy B. I tutaj widzę, że są 3 ładunki. Okej, czyli mamy 3 ładunki w tym, przynajmniej w tym evencie, żeby zmienić grupę A na grupę B. Z każdą turą, która mija, aktywnej grupy poziom intensywności się zwiększa o 1, a tej nieaktywnej zmniejsza. Więc teraz jak zmienimy, to tej, którą mamy teraz, się zmniejszy. Fajne! Dodatkowa mechanika, która tutaj wrzuca taktykę, nie? Chociaż wiecie, czego żałuję? Nadal to się opiera na tej samej mechanice. W sensie otoczka jest zmieniona,
ale nadal ważne są pasywki, ważne są leader skille, ważne są te karty, duplikaty i tak dalej. Podczas kiedy w Chain Battle można było używać kart, które mają słabe pasywki, bezużytecznych duplikatów. Można było sięgnąć głębiej do swojego boksa. I te karty miały swoje znaczenie. A tutaj nadal używamy tych, które są silne, nie? To jest trochę słabe. Chociaż na pewno podoba mi się to, że niektóre karty mają te dodatkowe buffy do pasywki. W zależności od tego, czy w anime walczyły ze sobą. Dobra, przewijam trochę, bo aż tak bardzo szczegóły mnie obecnie nie obchodzą. Ja na pewno to sobie obejrzę na spokojnie. O, ktoś przegrał! I co teraz? Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w takim razie. Ten ostatni Vegeta przegrał. I co teraz? A, i ataki Zarbona teraz idą w pierwszą kartę. Czyli to nie jest tak, że te ataki znikają, ale idą po prostu w inną kartę. I zwróćcie uwagę na to, że nadal jest ten atak Zarbona na trzecim slocie, ale on po prostu będzie wypuszczony w inną postać. Ta karta nie może być użyta, ale możemy zmieniać rotację? A możemy ją zmieniać! Ale czy to jest... Chociaż no to jest istotne w kontekście tego, że niektóre karty na przykład muszą być na jakimś slocie, więc gdyby ta karta zmarła, że tak powiem, była na trzecim slocie, a my mamy kartę, która musi być na trzecim slocie, żeby mieć jakieś dodatkowe rzeczy w pasywce, to byłoby niesprawiedliwe. Okej, fajnie. Czyli teraz Goku jakby jest na drugim slocie, ale jest traktowany tak, jakby był na pierwszym, bo wszystkie ataki idą najpierw w niego. Ma to sens, dobra. Guzik przy Dokkan ataku? Guzik przy Dokkan ataku i wybieramy sobie czym atak... Wybieramy, którą kartą zaatakować? Ale jaja. Sami aktywujemy Dokkan atak jako jakiegoś active skilla dosłownie. The charge for group exchange will restore... Wow, czyli dostaniemy jeszcze możliwość dodatkową zmiany między grupami za wykonanie tego Dokkan ataku. Wow! Ale co, Dokkan atak jest zwykły? Nie, nie musimy tutaj klikać. Czyli on wykonuje Dokkan atak tak naprawdę jak active skilla. I odnawia możliwość zmiany. Ale fajnie. Moim zdaniem powinni też coś takiego wrzucić do normalnej gry. Dobra, nagrody. Dragonstone, inne itemki, ale też będą inne nagrody. Zapomniałem, było mówione o tym kiedyś. Special effect. Czyli niektóre karty będą mogły wyglądać inaczej. Wow! Nagrodą za ten event będą efekty specjalne do kart. No Vegety jest słaby trochę. W sensie wygląda ładnie, ale w porównaniu do Krillana i Gohana, którzy jeszcze mają głos. I jeszcze ten napis. No pięknie. Jeszcze nawet nazwa jest taka tęczowa troszeczkę, może taka fioletowa bardziej. Nie wiem, czy widzieliście. No właśnie, literki się zmieniły. Ale pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Uwolnij swoją ki, Gohan. Wow. Nie przeszkadzajcie sobie, jakby no... Jak ten napis pięknie wygląda. To tylko tyle? Myślałem, że więcej pokażą. Geppy will take over main producer! Geppy będzie main producer, nie będziemy już widzieć może będziemy widzieć. Geppy został mistrzem Dokkana! Omatsu wschodzi w cień! Może go zwolnili za słabą 11. rocznicę. Ale teraz mi przykro. A ja tak niemiły byłem dla niego. Jaka jest lekcja z tego? Żeby nie być niemiłym. Żeby nie być niemiłym, bo się potem może okazać, że to jest ostatnie słowo, które powiem w czyimś kierunku. Ja ciebie, Geppy, lubię, więc się nie przejmuję. Jakby to był Toshi, no to bym chyba sobie... Nie będę mówił na głos, co bym sobie zrobił, ale nie byłbym zadowolony. Tak. Jak słyszycie, chyba wypada już zakończyć ten film, bo chyba zaraz mi się przebije sąsiad. A ja wczoraj grałem w Isaaca. Tam jest kotek Isaaca, Guppy. Może to znak. Nie będę przedłużał, bo ten film naprawdę trwa długo, a chciałbym to jeszcze dzisiaj wrzucić. Jestem zadowolony, ale przede wszystkim zapraszam Was na streama, jeśli faktycznie to będzie już wszystko 18, a musi być 18, no bo to będzie Saiyan Day. O 20 się zobaczymy, w środę, na live'ie i wtedy sobie prawdopodobnie pogramy w nowy tryb i posamonujemy, no bo ja muszę tych nowych Majin Vegetów mieć, chociaż to też zależy trochę od baneru, ale pierwsza legendarka Saiyan Day, no to też jest ciekawe. Dzięki Wam za uwagę, zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowej karcie, o nowym trybie i czy będziecie po nowego Majin Vegeta Goku SSJ2 Angel samonować. Ja mam niecałe 2000 DS-ów, bo miałem szczęście na rocznicę, także troszeczkę mi się ostało. Także
będzie samonowane. Dziękuję. Miłego dnia Wam życzę. Dziana.